Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. W tym odcinku, to nie odcinek, ale w tym filmie pokażę Wam moje najnowsze książki, bo ostatnio dosyć sporo się ich pojawiło i tak myślałam, że zrobić dzisiaj TBR. Natomiast tych książek jest naprawdę sporo, bo jest ich aż 10 nowych książek. Obiecałam sobie, że nie będę kupować, natomiast wszystko zapoczątkowała jedna z książek, ale o niej chyba powiem na końcu, bo już ją zaczęłam czytać. Zacznę od tych rosyjskojęzycznych, bo będę się posiłkować trochę telefonem i opisami polskimi. Mam tutaj książkę Ptici Górad za oblakami. Jest to książka, która w Polsce jest znana pod tytułem Miasto w chmurach. No i jest to autor Antony Doerr. Ja ją sobie kupiłam, dość długo już ona za mną chodziła, ale ją sobie kupiłam w rosyjskim wydaniu, bo cena była przystępna, 25 zł, a polska jest w twardej oprawie. Chciałam takie po prostu mniejsze, kieszonkowe też wydanie. Tutaj mamy osieroconą Annę i przeklętego chłopca Omeira, przebywającego, oni przebywają jakby... Jeszcze raz. Osierocona Anna i przeklęty chłopiec Omer przebywają po przeciwnych stronach potężnych murów podczas oblężenia Konstantynopola w 1453 roku. Współczesny Idaho, weteran wojenny 80-paroletni Zeno, próbuje uchronić bibliotekę przed wybuchem bomby podłożonej przez nastoletniego idealistę Seymoura. Konstans, dziewczyna z odległej przyszłości, sięga po najstarsze znane ludzkości opowieści, aby dotrzeć do prawdy. Czyli sporo bohaterów i mamy tutaj jeszcze bohaterowie miasta w chmurach są marzycielami i outsiderami. Łączy ich jeden starożytny tekst, historia Aetona, który pragnie zostać ptakiem, by odlecieć do utopijnego miasta w niebiosach. Bardzo ciekawa książka po opisie. Ja chciałam przeczytać tutaj z tyłu, ale tutaj z tyłu są tylko polecajki różnych jakby wydawnictw i magazynów i gazet, więc ciężko, a nie chciałam się jeszcze odpakowywać z folii, bo w Rosji ta książka jest uznawana za książkę 18+, więc dlatego też jest w folii. A jeszcze jej nie zajmowałam, bo nie zaczęłam czytać, chociaż myślę, że niedługo to się zmieni, bo mam ochotę na jakąś taką fantastykę. Kolejna z książek rosyjskojęzycznych jest to książka Jamesa Baldwina i ona po rosyjsku nazywa się Komnata Giovanni, czyli na polski byłby to Pokój Giovanni. Natomiast po polsku jest to książka Mój Giovanni. Jest to opowieść o młodym, białym Amerykaninie mieszkającym od jakiegoś czasu w Paryżu, rozdartym między miłością do kobiety, Heli, i miłością do mężczyzny, Giovanniego. Jest to opowieść znakomicie napisana, gęstą, intensywną prozą, dramatyczną i powściągliwą, zarazem o wyrazistych, trudnych do zapomnienia postaciach. Także tak mnie zaciekawił, a ja bardzo lubię te wydania rosyjskie, bo są takie proste, a jednocześnie nie są wielkie i są też takie przystępne, takie pięknie wydane, jak dla mnie. Teraz przejdę do książek z Biedronki, które kupiłam, bo jest promocja, jeszcze może jest. Była promocja w Biedronce, albo jeszcze jest właśnie, gdzie książki były w takich koszach za 10 zł. No i troszkę mi się tam znalazło książek i takich, które chciałam przeczytać, i takich, które zaintrygowały mnie okładką. Jedna z nich jest to książka Becky Albertalli, Odwrotność nieodwzajemniona. Ja tą książkę widziałam w rosyjskiej wersji, natomiast kosztowała ona chyba 56 zł, coś takiego, bo była w twardym wydaniu, pięknie wydania. No ale tutaj znalazłam ją właśnie za 9,99. Wiem, że trochę jest kontrowersji z papierowym księżycem teraz, bo widziałam i na TikToku, i na Instagramie właśnie, i na YouTubie trochę kontrowersji. Natomiast chciałam przeczytać tę książkę, więc już się zdecydowałam za za 10 zł. Mamy tutaj 17-letnią Molly, która wie wszystko o nieodwzajemnionej miłości. Bez względu na to, ile razy jej siostra bliźniaczka Casey powtarza jej, by się ogarnęła, Molly nie może znieść myśli o odrzuceniu, więc jest ostrożna.
Grubaski muszą być ostrożne. Potem na orbitę Cassie wchodzi śliczna nowa dziewczyna Mina i po raz pierwszy cyniczna bliźniaczka Molly jest zakochana. Tymczasem Molly zupełnie, ale to zupełnie przez to nie umiera z samotności, z wyjątkiem tej części, w której jednak umiera. Na szczęście przyjacielem Miny jest słodki hipster, z którym wszyscy starają się ją zeswatać. Jeśli Molly zdoła go poderwać, w końcu przeżyje swój pierwszy pocałunek oraz odzyska siostrę. Jest tylko jeden problem. Współpracownik Molly, Reid, nerd, do tego psychofan Tolkiena z karnetem na festiwal renesansowy. Absolutnie nie ma mowy, żeby Molly mogła się w nim zakochać. Jest to autorka, właśnie książka od autorki bestsellerowej książki Simon oraz inni Homo sapiens. Ja tamtą książkę chyba czytałam kiedyś dawno temu, tak mi się wydaje. Na pewno jest na Legimi, więc też może się niedługo zapoznam. No i właśnie bardzo mnie zaciekawiła ta historia. Okładka jest fajna. Książka trochę poturbowana, nie wiem czy widać. Tutaj na przykład. No ale wybaczę to książce za 10 zł. Kolejna właśnie książka z kosza. Jest to Aleksandra, ukraińska saga rodzinna. Ja nigdy o tej książce tak naprawdę nie słyszałam, ale widziałam ją kilka razy właśnie w tych koszach w Biedronce i stwierdziłam, że za 3. czy 4. razem, kiedy ją widziałam, że chcę ją mieć. Nie wiedziałam, czy ta książka ma jakieś kolejne tomy, no bo jednak jest to saga, ale może po prostu jest tak o rodzinie napisane, stąd ta nazwa. No i też przeczytam opis, bo ja tutaj się głównie posiłkuję opisami. Na prośbę swojej 90-letniej babki Aleksandry, Lisa udaje się do Ługańska w poszukiwaniu grobu wujka Coli, który zaginął w 2015 roku. Udaje się jej prześliznąć przez punkt kontrolny terytorium, na którym toczy się wojna, a rzucając się do ucieczki przed pogranicznikiem, cofa się w czasie. Trafia do Pałacu Rad, gdzie jej pradziadek Mikołaj od śmierci w 1953 roku czeka na swoją córkę Aleksandrę, której nie widział od 1942 roku, kiedy to została deportowana do Niemiec. Wraz z Mikołajem Lisa błądzi po pałacu i budzi do życia historię rodziny wywodzącej się z kozaków dońskich. Aleksandra to opowieść o rodzinie, która przetrwała tragiczne wydarzenia, konflikty i wojny, nieustannie zmuszana do opowiadania się po którejś ze stron barykady. Jestem tej książki bardzo ciekawa, bo to jest właśnie taka książka, w której jakby rodzina jest na pierwszym miejscu. Dawno czegoś takiego nie czytałam. Jest to książka, myślę, że z literatury pięknej, ale też ma piękną tutaj wklejkę, piękna okładka i dlatego te 10 zł bardzo mnie zaintrygowały. Kolejna jest to książka Moja siostra morduje seryjnie. Książka, która była chyba w zeszłym roku czy 2 lata temu bardzo głośna na polskim YouTubie, Booktubie i też chyba na Instagramie często widziałam tę książkę. Mamy tutaj 2 siostry, gdzie jedna morduje, ale może też przeczytam opis. O ja, jaka jadowita, to nie wklejka, ale kolor. Więc przeczytam Wam też. Tylko będzie mi ciężko chyba z imionami, bo już widzę, że one są dosyć ciężkie. Korede ma dość. To zrozumiałe. Jej siostra Aiola jest tą bardziej kochaną, piękniejszą córką i prawdopodobnie psychopatką. A teraz w dodatku jej 3. z rzędu chłopak ginie gwałtowną śmiercią. Na szczęście dla siostry Korede jest praktyczna, wie co najskuteczniej usuwa krew, ma samochód z bagażnikiem, w którym mieszczą się zwłoki i zawsze zdąży powstrzymać siostrę przed wrzucaniem sweet foci na Instagram, zanim zakończy się żałoba po zaginionym chłopaku. I nikt tego nie docenia. Korede od dawna kocha się w dobrym, przystojnym doktorze ze szpitala, w którym pracuje. Marzy, że kiedyś i on się nią zachwyci. Ale kiedy doktor prosi o numer telefonu Aioli, Korede musi się zastanowić, kim stała się jej siostra i zdecydować, czy na pewno to ją chce ratować. Więc na pewno jestem jej ciekawa. Jest to niedługa książka i z tego, co tutaj widzę, będzie się ją przyjemnie czytało, bo te rozdziały są bardzo krótkie. I ja lubię właśnie takie książki, gdzie rozdziały są krótkie i nie trzeba, w sensie historia jest świetnie opowiedziana, a rozdziały są krótkie, więc przez tą książkę się płynie i szybko czyta, więc podejrzewam, że ta książka będzie to taka książka, jeżeli zachwyci i chwyci od razu, to będzie to książka na
jeden wieczór. Kolejna książka jest to klasyka, również z Biedronki chyba. Ja za jakieś tam śmieszne pieniądze ją znalazłam. Natomiast ja chyba nigdy nie doczytałam tej książki. Na pewno znam tę historię, bo była to lektura w szkole i chyba nadal jest, z tego co widzę po tym wydaniu, bo to wydanie Grega. Natomiast jakoś nigdy mnie ona tak nie zachwyciła, jak teraz. Mnie zachwyca opis. I myślę, że właśnie to, co się dzieje teraz w tej książce i to, jak zmienił się mój gust czytelniczy trochę na przestrzeni lat, sprawi, że ten klasyk będzie takim jednym z moich ulubionych klasyków. A mamy tutaj Rodiona Raskolnikowa, który... Nie wiem, czy jest coś o książce, tak żeby nie zdradzać tutaj treści. Mamy tutaj Rodiona Raskolnikowa, który studiował prawo, ale z powodu tego, że nie pochodzi on z bogatej rodziny, to tych pieniędzy na te studia mu brakowało, więc on się zapożycza u przeróżnych osób. Jedną z tych osób jest Alona Iwanowna, która ginie z jego ręki, zabita siekierą. No i mamy tutaj takie rozmyślania właśnie jego po tym, jak on sobie radzi po zabiciu człowieka, a w zasadzie dwóch, bo zabił również jej siostrę Lizawietę, czyli Elżbietę po polsku. Więc jestem tej książki ciekawa, jak w tym momencie ją odbiorę, bo jednak taka klasyka jest ciekawa. No i myślę też, żeby zrobić o niej oddzielny film, żeby po prostu całą uwagę skupić właśnie na zbrodni i karze. Podoba mi się też to wydanie, bo będę mogła zwrócić na niektóre rzeczy większą uwagę. Nie są mi potrzebne te rzeczy do szkoły, więc też inaczej będę na to patrzeć. Myślę właśnie, że też ta książka mi nie przypadła do gustu, bo ja jakoś, jak byłam w czasach liceum, to lubiłam czytać, ale nie lubiłam czytać lektur. Nigdy jakoś one do mnie nie przemawiały. Potem na studiach też miałam dużo lektur rosyjskich, więc też jakoś to umknęło mojej uwadze. Ale myślę, że na pewno chcę bardziej poznać tę książkę. Przez to właśnie, jak tutaj jest pokazany nasz główny bohater, który ma problemy właśnie ze swoim ja. Teraz jeszcze kupiona w Carrefourze seria, trylogia Michaela Swanwicka, Córka Żelaznego Smoka oraz Smoki Babel w jednej książce oraz Matka Żelaznego Smoka. Znaczy to jest trylogia jak na razie, bo sprawdzałam na Lubimy Czytać, czy wyszły jeszcze jakieś inne książki z tej serii. Na razie mamy taką trójkę, więc zdobyłam wszystkie i też nie kupiłam ich drogo, bo ta książka kosztowała chyba 19 zł, ta książka 12 zł. No i miałam nie kupować ich obu, ale stwierdziłam, że skoro mam obok siebie je i skoro mam szansę je kupić, no to czemu nie wykorzystać i nie zakupić. I właśnie to jest taka fantastyka i ciekawe jest też to, że co się dzieje w tej książce. Przeczytam opis pierwszego tomu, bo możliwe, że drugi coś tam jakby zdradza. No i trzeci to już na pewno zdradza. No i tak, w dniu, gdy dzieci spotkały się, by uknąć śmierć nadzorcy, w głowie dziewczynki podmieńca zrodziła się decyzja, by ukraść smoka i uciec. Wtedy jednak o tym nie wiedziała. Tymi słowami Michael Swanwick wprowadza nas w niezwykłą krainę najmroczniejszej fantasy erotycznych snów i przemysłowych czarów, równając się skoncentrowaną siłą i unikatowością wizji ze swoim nagradzanym nebulą arcydziełem Stację Przepływu.
Jane jest ludzkim podrzutkiem, dojrzewającym w świecie pełnym przemocy i potworów. Maltretowana i dręczona trudzi się obok troli, krasnoludów, zmienników i fejów w ciemnych, styksowych czeluściach fabryki parowych smoków. Pomaga budować gigantyczne, czarne, żelazne maszyny, za pomocą których elfi władcy świata prowadzą wojny. Mała Jane perspektywy ma ponure, a przyszłość wydaje się pozbawiona nadziei, póki zimny, choć kuszący wewnętrzny głos nie szepcze jej o górskich jeziorach, jesiennych gwiazdach i wolności. Mam też troszkę dłużej w tym opisie, ale nie będę już więcej mówić. Książka wydaje się fantastyczna i na pewno mam ochotę ją przeczytać. Wydaje się gruba, no ale to są 2 książki. W zasadzie gdzieś tutaj znajdę może. O. W zasadzie tutaj jest 1. tom, tutaj jest 2. tom, więc bardzo ciekawy zabieg. Szkoda trochę, że te okładki tak nie pasują do siebie jakoś seriowo. No ale właśnie 1., 2. i 3. tom serii. I teraz przechodzę do książki, która zapoczątkowała całą moją fazę kupowania, a jest to książka o serialu Teoria Wielkiego Podrywu. Ja już zaczęłam, dlatego mówię o tej książce i o jeszcze jednej powiem później, bo też już ją zaczęłam. Mamy tutaj całą historię jakby, która działa się za kulisami serialu. Ja bardzo lubię ten serial i dzięki tej książce znowu zaczęłam go oglądać, to już nie wiem który raz. Natomiast teraz czytając ją inaczej patrzę na te wszystkie odcinki, które tutaj są. Bardzo wiele ciekawych informacji tu jest. Tak myślałam, żeby może zrobić o niej oddzielny odcinek, jak już przeczytam. Ale nie wiem, czy warto, czy jest sens. Wiele fajnych ciekawostek. Podoba mi się to, że są takie prywatne zdjęcia właśnie tutaj pokazane. No i uważam, że dla gratki, że dla fanów takiej książki dla fanów serialu ta książka jest idealną gratką. I teraz zrobię cięcie, bo przypomniałam sobie, że mam jeszcze jedną książkę, której nie kupiłam, ale pojawiła się u mnie, więc zrobię cięcie i za chwilę wrócę do Was z tą książką. Już wróciłam i teraz zastanawiam się, czy powiedzieć o tej książce, której nie kupiłam, czy o książce, którą kupiłam, ale opowiem o książce, którą kupiłam. A mianowicie Wszystkie piosenki o miłości Jane Sanderson. Ja już się tą książką zachwycam na Instagramie. Trochę już przeczytałam, a kupiłam tę książkę wczoraj i planuję ją dzisiaj skończyć, bo jest naprawdę niesamowita. Mamy tutaj historię pierwszej miłości odnalezionej po latach. Mamy tutaj i teraz imiona, żeby mi nie wypadły, Ellison oraz Daniela. Ellison mieszka obecnie w Australii. Jest pisarką bardzo popularną i taką już rozchwytywaną, a Dan jest dziennikarzem muzycznym i mieszka w Edynburgu, czyli w Szkocji. Chciałam powiedzieć w Szwajcarii, mi się coś nie zgadzało. I mieszka w Szkocji, natomiast ma też swoje miejsce w Londynie, a pochodzą oboje z Sheffield. To była ich taka pierwsza miłość, która do tej pory coś dla nich znaczy. Podoba mi się zabieg, że mamy jakby 3 linie czasowe. Jedną właśnie z Edynburga, którą opowiada nam Dan. Drugą mamy z Australii, którą opowiada nam Ellison. I mamy taką wspólną ich jakby narrację z Sheffield. Właśnie sprzed 30 lat około. I jedna najważniejsza rzecz, która mnie kupiła w tej książce, jest to playlista, składanka Alison i Daniela. I nawet jest link jakby do Spotify, więc można na Spotify ją przesłuchać. I kupiłam ją, bo są takie same retro kawałki, taki rock, ciężka muzyka. Ja bardzo lubię takie klimaty, więc zdecydowanie tym ta książka mnie kupiła. I tutaj jest właśnie ta składaneczka. Nie ma co prawda jednej piosenki, bo nawet jej nie ma na Spotify, natomiast
można ją przesłuchać na YouTubie. Bardzo mnie to urzekło, bardzo urzekająca książka, na pewno przeczytam i na pewno będę ją polecać, bo już po 186 stronach ta książka naprawdę zachwyca i polecam. A jeszcze taka piękna okładka jest. No i książka, którą dostałam, bo byłam na takim evencie Strefy Basketu, jest taki kanał na YouTubie, który opowiada o koszykówce, a ja jako, że koszykówkę lubię, no to poszłam. A jako, że ten kanał prowadzi taki znajomy rodziny, którego znam w zasadzie, patrząc na całe moje życie, no to wybrałam się tam razem z tatą i otrzymałam taką książkę o bardzo znanym koszykarzu polskim, Adamie Wójciku. Ja się bardzo cieszę, bo tę historię na pewno będę chciała poznać i lubiłam oglądać, jak on grał. Niestety nie żyje już, bo zmarł chyba na raka. Natomiast jego synowie grają w polskiej lidze obecnie, chociaż studiowali i grali dosyć często w Stanach Zjednoczonych. No i ta książka jest dla mnie jeszcze o tyle ważna, że jest tutaj wpis właśnie od tego znajomego. Więc na pewno przeczytam i na pewno ta książka znajdzie wspaniałe miejsce gdzieś tutaj na mojej biblioteczce. Może obok drugiej koszykarskiej książki, nawet kolorem pastel, czyli obok książki Srebrni chłopcy Zagórskiego, też z dedykacją od autorów. Także może jakoś niedługo będę ją sobie podczytywać, bo fajne. I podobają mi się te zdjęcia, które właśnie są i takie sportowe. I mamy też, jak znajdę, na przykład tutaj synów Adama Wójcika. Tutaj mamy takie bardziej rodzinne chwile, więc bardzo fajna książka. Mam nadzieję, że szybko się przeczyta. A jeszcze jeden zabieg mi się podoba, bo mamy tutaj jakby rozdziały i części książki właśnie tak jak idzie mecz, czyli jest rozgrzewka, pierwsza kwarta, druga kwarta, trzecia kwarta, dogrywka, ale gdzieś tutaj pomiędzy drugą a trzecią kwartą jest rozdział, a raczej część, która nazywa się Time Out. Więc no bardzo mi się podoba i na pewno będę ją niedługo czytać. Tylko najpierw uporam się z tymi książkami, które mam zaczęte. Chociaż jest już ich mniej, bo wrzesień to był miesiąc, w którym mamy teraz wrzesień? Październik. Październik to jest miesiąc, w którym dość dużo takich zaległych książek przeczytałam. Nie wszystkie, natomiast sporo ich było. Jestem z tego naprawdę bardzo dumna, bo i dosłuchałam niektóre książki, i przesłuchałam, i przeczytałam, więc na pewno na plus ten miesiąc wyszedł. Także to by było tyle. Oj, nie wiem, czy uda mi się tutaj wszystko podnieść ładnie i elegancko. O Jezus, jakie ciężkie rzeczy. Natomiast to są moje nowości w mojej bibliotece. Nie wiem, gdzie się z tym pomieszczę i jak mama obejrzy ten film, to trochę się załamie, bo te książki niektóre są na nielegalu przynoszone do domu. Wiem na pewno niektórych, ale nie o wszystkich. Także ja nawet się nie spodziewałam, że tyle książek mam nowych i zdecydowanie w listopadzie muszę mniej ich kupować i przeczytać te, co mam na swojej biblioteczce. Mam też w planach i nie wiem, gdzie to zrobić, czy jakiś film, czy na Instagramie gdzieś wrzucić, czy może w shortsach na YouTubie film o tym, jaką mam ilość książek w swojej biblioteczce, bo sama jestem ciekawa, bo to nie tylko tutaj mam książki, ale też w moim pokoju drugim mam książki i jest ich dosyć sporo i ta kolekcja się cały czas powiększa. Więc na pewno chcę przeliczyć te książki, żeby się dowiedzieć, ile ich jest, bo na pewno jest ich bardzo dużo w tym momencie. No ale to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za wysłuchanie mnie, za obejrzenie tego filmu. Życzę miłego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!